Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj mam znów bardzo ciekawy aparat. Jest to Cova 6, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, czyli aparat robiący średnioformatowy, robiący zdjęcia 6x6 cm. Firma Cova jako taka jest bardzo starą firmą. Trudno powiedzieć, czy fotograficzną. Zaczynała w 1894 roku jako hurtownia bawełniana. Ale już w latach 30. produkowała szkło optyczne. Produkowała okulary, lornetki, później zaczęła produkować obiektywy. W czasie wojny na pewno produkowała lunety i prawdopodobnie szkła do peryskopów. Po wojnie, w 1958 roku na słynnej wystawie w Brukseli dwa obiektywy filmy Cova, z tym, że to obiektywy były do kamer filmowych, dwa obiektywy dostały wyróżnienie. Natomiast sprzętem, aparatami fotograficznymi to zaczęła produkować w 1954 roku od takiego aparatu jak Colloflex, automat zresztą, czyli dwuobiektywowej lustrzanki, nie wyróżniającej się moim zdaniem niczym spośród wielu takich dwuobiektywowych lustrzanek. Rok później wyszedł aparat Callo, był to Dalmierz 35 mm, ale to nie była Leica. On nawet jak na niego patrzymy nie wygląda jak Leica. W 1960 roku wyszła Cova Flex i to było, ten rok 1960 jest pierwszym rokiem, kiedy użyto nazwy Cova i Cova Flex E był na kanale Fotografia Analogowa jako pokazany. On był z roku 62 Cova Flex E. Natomiast w 1968 roku poszli na całość. Zrobili aparat Cova 6. Moje pierwsze spotkanie z Covą 6 było kilka lat temu. Kolega mi przedstawił, mówi: zobacz, jaki mam fajny aparat. Ja zobaczyłem, takie mi się gały zrobiły, raczej oczy, jak zobaczyłem piękny, wspaniały aparat. On był srebrno-czarny, takie cacuszko. Powiedziałem: wow, jaki zakochałem się w tym aparacie od razu. Powiedziałem: piękny aparat. I jakiś czas później tak do niego mówię: słuchaj, a ta twoja Cova... A nie, ja mówię, sprzedałem. Jak to? On sprzedał taki piękny aparat. Próbowałem dojść w sumie, co się z tym aparatem stało. I tak naciskałem, dowiedziałem się: a nie, wiesz co, w sumie to nowy właściciel go niechcący utopił we wkrze. To mi się zrobiło przykro, ale jakiś czas temu rozmawiając z znajomym, z Antonim, Antoni, pozdrawiam, spytał się: a ty mnie chcesz może nagrać filmu o Covie? Mówię: Covie? No pewnie, że chcę. I wtedy spotkaliśmy się, pokazał mi i dał mi tą czarną Covę. Spojrzałem: czarna Cova? Wtedy ja myślałem, że są tylko srebrne. Były srebrne i czarne. Nie, ja się do tej czarnej przyzwyczaiłem, bo tu stoi, jest u mnie chyba z 2 miesiące. Pewnie. W związku z tym przyzwyczaiłem się do niej, natomiast pierwsze wrażenie było takie: ale ona jest brzydka. Nieprawda. Złudzenie, jest pięknym, bardzo ładnym aparatem. Bardzo ładnym aparatem, podobno niektórzy mówią, że to jest taki Hasselblad dla ubogich, taka mniejsza wersja Hasselblada. Na pewno był tańszy. Bo w momencie tam w 1972 roku kosztował około $350, co było zdecydowanie mniej niż trzeba było zapłacić za Hasselblada. Natomiast czy był mniejszy? Tu stoi Kijów, który jest podobny do Hasselblada. I jeśli ja je porównam, może się trochę cofnę, to z której strony by nie patrzeć i z której strony by nie podnosić, to wcale nie jest lżejszy. Wiem, tu mamy bardzo wygodny, zamiast pryzmatu kominek założony, tu jest tylko zwykły pryzmat, jakbym jemu założył, kominek, bym mu założył pryzmat, którego waga by zwiększyła się przynajmniej o kilogram. Natomiast to też sam korpus waży 1700 gram,
a z obiektywem to już mamy 2 kg, to się czuje. To się czuje, że się robi porządnym sprzętem, bo w ogóle, ogólnie, wszystkie obiektywy, jest to aparat średnioformatowy na filmy 120 lub 220. Dzisiaj 220 się nie da kupić, ale można by było założyć. Tu jest przełącznik z boku. Można przyłączyć i wtedy on liczy do 24 klatek z migawką centralną umieszczoną w obiektywie. Dokładnie jak nie w tym Kijewie, ale w Hasselbladzie innym, czy w większości. Obiektywie, które mają czasy od 1 sekundy do 1/500 części sekundy i czas T. Nie B, ale T. To na jedno wychodzi prawie. Bo czas B to jest wtedy, kiedy go naciskasz, trzymasz i jest dobrze. Czas T to naciskasz, puszczasz. No i w większości aparatów musisz drugi raz nacisnąć. Tutaj musisz po prostu zrzucić czas i wtedy on się zrzucić i on wtedy się wyłącza. Czym się charakteryzuje? Ma niewymienne magazynki, czyli zakładamy do niego negatyw jak do wielu innych aparatów. Przy czym zakładanie negatywu jest bardzo wygodne. Musimy go oczywiście rozpiąć. To ja pokażę, o tu na filmiku. Następnie zakładamy negatyw, przeciągamy zaczepiamy za rolkę, przeciągamy go do czerwonego znacznika, tu wyraźnie widać czerwony znacznik, zamykamy i koniec. I teraz jak będę przekręcał, to on dojdzie do pierwszej klatki i się zatrzyma i powie, że możemy zrobić zdjęcie. W międzyczasie podniesie nam lustro. On ma nie samo opuszczane lustro, w związku z tym dopóki nie naciągniemy migawki, to nie zobaczymy, co widać. Natomiast wizjer ma wymienne matówki, w związku z tym możemy sobie dobrać różne. Ja dostałem taką od Antoniego. Jeszcze raz, Antoni, bardzo dziękuję. Sprawiło mi dużą frajdę robienie tym aparatem. On powinien jakoś inaczej siedzieć, żeby go było widać. Tym aparatem zdjęcia. Natomiast wizjer jest bardzo wygodny, bardzo jasny. Ustawianie to, jak to ktoś napisał, to ostrość sama wskakuje w obiektyw. Trzymasz, przymierzasz go i ustawiasz. Do tego jest to, co powinno być. Spust jest u dołu, aż za wygodny, bo można go obsługiwać zarówno lewą ręką, jak i prawą ręką, ale można go też niechcący nacisnąć, co mi się zdarzyło. Zrobić zdjęcie po prostu na pusto, po prostu za wcześnie ciągnąłem. I tu jedno zdjęcie, któreś jest właśnie to zdjęcie. O, to zdjęcie jest zrobione dlatego, że i mi się zrobiło zdjęcie, ale jak na samostrzał, to ono jest też w porządku, to zdjęcie. Natomiast nie samostrzały, to wychodzą z niego bardzo dobre. Z podstawowym obiektywem do niego jest 85, kowa 85 ze światłem 2,8. To jest podstawowy obiektyw. Zdejmę mu filtr, żeby pokazać dokładnie, jak wygląda. Do tego oprócz niego było jeszcze 6 innych obiektywów. Najczęściej spotykana jest 55 i 150 ze światłem 3,5. To jest bardzo dobry obiektyw. Robiłem nim zdjęcia. Ci, co używali innych obiektywów, mówią, wszystkie są bardzo dobre. Znaczy, wszystkich obiektywów. Spotkałem się z recenzjami tylko 55 i 150. Nie spotkałem nikogo, kto by używał innego z tamtych pozostałych obiektywów, natomiast wszyscy mówią, że są naprawdę, to są bardzo przyzwoite, bardzo dobre, porównywalne do najlepszych obiektywów. Zresztą to widać po zdjęciach, to będzie widać w galerii na koniec, po tych zdjęciach, które zrobiłem. Co można nim jeszcze powiedzieć dobrego? Dobrego, bo robi dobre zdjęcia. Co można nim powiedzieć niedobrego? Niektóre mechanizmy są delikatne. Czytałem opinie na temat awaryjności tego aparatu. Mówią, że rączka, ta od naciągania filmu mechanizm jest delikatny. I
osoba, która znała się, bo serwisowała, mówi, nie zalecała naciągania go w ten sposób. Mówi, nie, to go męczy, lepiej naciągać go w ten sposób, tak. Fakt, że on w tej chwili chodzi luźniutko, bo tam nie ma filmu, on nie naciąga niczego, nie podnosi. Nie zrobiłem zdjęcia, a teraz będzie szedł trudniej, bo musi podnieść lustro, przewinąć i zrobić, natomiast nie ma negatywu, w związku z tym i tak chodzi lżej. Normalnie chodzi ciężej i zalecane było, żeby jednak całą rączką kręcić, że jest to dla niego lepsze. Do tego ma tendencję do przycinania się, o czym się przekonałem osobiście. Pojechałem elegancko, zdjęcie, pach, drugie zdjęcie, pach i koniec. I nie mogę przewinąć. Jakieś coś nie odskoczyło. Ale bardzo się nie martwiłem, ponieważ Antoni powiedział, że mu się przyciął ten aparat. Mówi, jak poczekam, to on ma drugi w serwisie, też Kowę, ale jak nie, to mogę spróbować. Mówię, pewnie, że spróbuję, co mi najwyżej się przytnie. Wróciłem do domu, wyjąłem negatyw, przewinąłem, odblokował się, założyłem negatyw, przeciągnąłem te 2 zdjęcia, bez problemu, pojechałem, zrobiłem 2 zdjęcia, znowu mi się zaciął. Mówię, coś źle robię. Czytam w internecie oczywiście informacji na temat tego i piszą, że nieumiejętne przewijanie filmu może powodować zacinanie się aparatu. Mówię, dobra. Jesteśmy na prostej. Teraz szukajmy, co to znaczy nieumiejętne przewijanie filmu, ale tego już nikt nie powiedział. Moim zdaniem to nikt nie wiedział, co pisze, tylko po prostu powtarzali po kimś coś tam, że coś się dzieje. Nie udało mi się znaleźć informacji, jak powinienem przewijać. Czy szybko, czy wolno, czy może jakoś tak ciach, 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 a może tak jednym ruchem. Nie udało mi się, a może trzeba go dociągnąć do końca, a może nie trzeba dociągać do końca. Nie udało mi się takiej informacji znaleźć, ale wróciłem, rozładowałem negatyw, sprawdziłem, odblokowało się, założyłem, pojechałem i myślę, nie wiem, a może ja za wolno robiłem zdjęcia. I tak spojrzałem, światło było ładne, półtusk, przed południem. Dorota mówi, to co, to ja idę zrobić coś tam, bo nam też szła na zdjęcia. Mówię, dobra, to ja tylko polecę z kołem, zrobię zdjęcia. Zostało mi, jak widać, było 8 zdjęć do zrobienia. Mi zajęło to, nie wiem, 20 sekund. Wyleciałem, przewinąłem, mówię, nie dam mu odpocząć, bo wtedy 2 zdjęcia zrobiłem, to w tej chwili, jak zrobię 8 w tym czasie, to on się nie zdąży zacząć. I tak było. Zanim Dorota się obejrzała, odeszła od samochodu, powiedziała, i co się stało? Mówię, nic, właśnie skończył się negatyw, wymieniam aparat, wezmę drugi. I nie zaczął mi się. Zrobiłem elegancko 8 zdjęć. Byłem trochę zdzipany, no ale to nie dlatego, że ciężko się nawija, tylko dlatego, że szybko przemieszczałem się, ale zrobiłem takie zdjęcie, gdzie myślałem nad tym, co robię, z małą głębią ostrości, żeby wyciągnąć, żeby pokazać, jak on pięknie odcina tą ostrość, jak ładnie można wyciąć ten fragment, który jest ten, który chcemy mieć ostry. To zdjęcie kościoła, bazyliki od frontu, przy okazji powiększę może ten nekrolog z lewej strony, żeby zobaczyć rozdzielczość obiektywu. Tam bez problemu na nim możemy sobie przeczytać wszystkie literki. Weszły dokładnie w ostrość i bardzo dobre są. I ten portret to nie jest dobry portret, bo on tam jest na ciemno, czarno, ciemno. W związku z tym ciężko jest ustawić światło i ja musiałam troszeczkę, powiem, przy wywoływaniu troszeczkę rozjaśniałem to zdjęcie, bo było ciut za ciemno jak dla mnie, ale to nie była wina aparatu, tylko mojego pomiaru światła, który jednak za szybko to robiłem. Tu mam co prawda pomiar światła w tym pryzmacie, ale Antoni mówił, że nie ma do niego zaufania, więc ja go w ogóle nie testowałem. Natomiast aparat zrobił mi zdjęcia bez problemu. Natomiast największe zdziwienie moje było w momencie, kiedy ja wywołałem negatyw, wyjąłem, oglądam i on włożył te wszystkie klatki idealnie w swoje miejsce. Tam nie było, że pomiędzy pierwszą dwójką, drugą dwójką, a następnymi był jakiś, nie wiem, mniejszy, większy odstęp. Jakbym nie wiedział, nie był przy tym, że to jest negatyw 3-krotnie wkładany do aparatu, to by mi do głowy nie przyszło, ponieważ wszystkie odstępy były takie same. Takie same, idealnie. Nie zrobiłem zdjęcia samego negatywu z wrażenia, tylko go zeskanowałem, bo byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Natomiast mechanika tego aparatu jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Chociaż niektórzy narzekają, że
on nie jest do końca dopracowany. Nie wiem, na czym to polega. Aparat doczekał się pewnej nowelizacji. W roku 1971 powstała wersja Kova 6 MM. Podwójna modernizacja, ponieważ dołożyli do niego dwa elementy, których mówiono, że brakuje. Dołożyli do niego wielokrotną ekspozycję, czyli możliwość wykonywania wielokrotnej ekspozycji, co trochę skomplikowało ten mechanizm i tak jak ten pan od serwisu mówił, i skomplikowało i on się zrobi jeszcze bardziej delikatny. I on, jeśli chcesz, kupuj aparaty z pierwszej serii, czyli nie MM. Tak polecał. Ja nie miałem styczności z MM-kiem. Także dołożyli wtedy w 71 w tej wersji Kova 6 MM wielokrotną ekspozycję i możliwość wstępnego podniesienia lustra, czyli blokady lustra. Czyli podnoszę lustro i dopiero wtedy robię zdjęcia, bo nie mam możliwości, żeby ono się poruszyło przy robieniu zdjęć. To w niektórych sytuacjach jest naprawdę rzecz przydatna, zwłaszcza przy jakimś makro albo tego typu zdjęciach. W roku 1974 powstała jeszcze lepsza modernizacja. Raczej nie wiem, czy to nazwać modernizacją, raczej druga wersja. Kova Super 66. Super była. Fakt, że jak się to ogląda, to jest super, ponieważ ona dostała wymienny magazynek. Ten tył cały został rozbudowany i można go odpiąć i jak w Hasselbladzie założyć nowy. To ogólnie o tym zapinaniu tego negatywu mówią, że tu w prospekcie, który czytałem, że on jest w kształcie litery L, on jakoś tam specjalnie przechodzi i jest zdecydowanie lepiej przylega niż lepiej przylega niż w innych średnioformatowych aparatach. No chyba tych za $20, bo w tych za więcej to we wszystkich jest bardzo dobrze prowadzony negatyw, który dobrze przylega i nie ma problemów, żeby, nie wiem, był nieostry na kantach. Takim Kodaku tamten Duoflex za $20 albo i nie kosztował $20, to też film przylega dobrze i nie ma tego, że jakoś lata i z tego powodu on się nie ostrości. Ale ogólne wrażenia. Aparat solidny, porządny, bardzo dobry, dający zdjęcia 6:6, bardzo dobrej jakości. Zapraszam do obejrzenia galerii. Także polecam. A do tego w wersji srebrnej śliczny. Śliczny po prostu. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć. Dziękuję patronom i osobom wspierającym za wsparcie, bo dzięki Wam stać mnie na to, żeby kupować negatywy do tych przepięknych aparatów. Antoni, dziękuję Ci za pożyczenie mi aparatu i do zobaczenia. Cześć.